Witajcie wszyscy i witajcie na wspaniałym hangoucie z Patty Alfonso. Będziemy rozmawiać na temat wszystkiego, co jest ponad orgazmem. Patty właśnie... Witaj, Patty. Dziękuję. Witajcie wszyscy, którzy oglądacie dzisiaj i w przyszłości będziecie oglądać. Patty, co to znaczy ponad orgazm dla Ciebie? Kiedy ja zadam to pytanie, ponad orgazm, po pierwsze chciałam powiedzieć, że czym to jest dla Ciebie? Kiedy wykreowałyśmy tą klasę, zaczęłyśmy rozmawiać na temat tej klasy, to czym to było dla Ciebie? Zacznijmy od tego. Okej, dobrze. Chyba będę mówić o tym przez cały hangout. Więc ja mówię, tak, naprawdę? O, gdzie to idzie? W jaki sposób ja mam do tego dojść? I po prostu od razu pomyślałam sobie o seksie, wiesz, orgazm w seksie i po prostu podążanie ponad tym, czyli chodzi o otrzymywanie. O tym sobie pomyślałam, dokładnie. Więc orgazm jest czymś, jest to element access consciousness, kiedy mówimy o seksie. I zazwyczaj, kiedy ludzie, kiedy mówią na temat orgazmu, mówią od razu o kopulacji, o seksie, o tym jednym momencie, kiedy po prostu jest ta eksplozja podczas seksu. Ale Access Consciousness mówi na temat orgazmu, orgazm jest to energia kreowania życia i energia kreowania Twojego ciała. Po prostu energia totalnego odczucia, dokładnie. I mówimy bardzo dużo w Access Consciousness na temat orgazmistycznego istnienia. Kiedy ta klasa się zaczęła, ta klasa zaczęła do mnie mówić, ja mówię, kto ja? Chcę być facylitatorem orgazmistycznego odczucia? Tutaj nie? Tak? Więc to pytanie, które się ukazało, to co myśmy zdefiniowali jako orgazm, co powstrzymuje nas przed otrzymywaniem wszystkich przyjemności, wszystkich odczuć, wszystkich świadomości, które nasze ciała są w stanie otrzymać. Więc, wiesz, dla mnie to jest wtedy, kiedy słońce na przykład całuje mi skórę, że na przykład jem wspaniałe jedzenie. To ta przyjemna, orgazmistyczna energia. To jest ta energia, która jest częścią naszego ciała. Więc jeśli zamykasz swoje ciało w jakikolwiek sposób, zamykasz je i nie poszerzasz go i nie otrzymujesz wszystkiego, wówczas czego nam brakuje? Czy co odcinamy? Otrzymywanie na wszystkich poziomach, otrzymywanie przyjemności, odczuć, pieniędzy, że chcesz mieć wspaniały związek, więc co jest ponad tą definicją, którą ta rzeczywistość wykreowała na temat orgazmu? Nie chodzi Ci tutaj tylko o orgazmie jako jednym momencie, tylko patrzysz na orgazm, że to jest po prostu istnienie, że po prostu odczuwasz orgazm każde 10 sekundach. Nie chodzi tutaj o tylko seksualną część tego aspektu, tak. Jest to... Dobrze. There's so much that I want to dużo rzeczy, które chcę powiedzieć na raz. But that's why we created the call. W ten sposób się wykreowała ta klasa. Jest to energetyczna droga bycia w tej rzeczywistości. I to tak naprawdę zawiera również ten orgazm, który mamy w seksie, podczas seksu. Co jest ponad ten jeden moment w seksie? Co jest ponad definicją orgazmu?
orgazmu, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Więc popatrzymy na seks na przykład przez kilka minut. Dla mnie na przykład, po pierwsze, seks nie było coś, o czymś myśmy rozmawiali w mojej rodzinie. W ogóle nie mogliśmy rozmawiać o seksie w rodzinie, więc kiedy ja zaczęłam uczestniczyć w klasach Access, wtedy wszystko się zaczęło mi otwierać. I kiedy ktoś mi powiedziałby 6 lat temu, że będę robiła klasę na temat orgazmu, bym powiedziała, nigdy w życiu. Absolutnie. Tak. To jest coś, o czym myśmy nie rozmawiali w naszej rodzinie, na temat seksu. I orgazmy podczas kopulacji również to był ten jeden moment, który trwał 30 sekund, który musiałeś tylko osiągnąć podczas seksu i musiałeś tak. I potem miałeś tą eksplozję i potem po prostu wszystko umierało, koniec seksu i tak dalej. Wszystko jest koniec. Dziewczyna mówi, okej, nie ma sprawy. Więc zaczęłam się bawić tym. I co by było, po pierwsze, co by było, gdyby orgazm nie był celem kopulacji, jak dużo radości byś miał po prostu tylko w eksplorowaniu przyjemności ze swoim ciałem. I kiedy to masz, tą poszerzającą się energię, żeby to nie było na temat zakleszczenia i tego jednego momentu, kiedy masz ten orgazm, więc jeśli jesteś ponad tym, kiedy się po prostu poszerzasz w otrzymywaniu, kiedy masz tą eksplozję, mówisz o tym i wtedy wówczas ta cała, wszystko się po prostu zmienia. To jakoś się zmienia. Wówczas wtedy w jaki sposób moje ciało może tą przyjemność doświadczyć w ciągu tego momentu. Co jest ponad? Jakie energie są dostępne ponad to? Jakie są energie dostępne w tym świecie, które będą ponad tym jednym momentem? Że będą po prostu tym otwarciem, tym poszerzeniem. Żebyśmy byli totalnie obecni, totalnie poszerzeni. I tu możesz z tym się bawić i możesz temu przyjrzeć. Więc, czyli po prostu zabierasz orgazm z sypialni i po prostu bierzesz go do życia, tak? Dokładnie. Popatrzcie na wspanialszy orgazm, na jakiego doświadczyliście, co teraz jest możliwe, jak może być jeszcze lepiej. Jeśli dotkniecie tej energii tego momentu i to wszystko, i ciągnijcie tą energię do siebie, do swojego ciała. I co by było, gdybyś mógł mieć cały dzień, każdego dnia, taką energię właśnie orgazmu? Co by było, gdybyś miał taką energię, kiedy kreujesz swoje życie? Co wtedy byś był w stanie wykreować? To jest dużo przestrzeni. Tak, dokładnie. Dużo przestrzeni. Więc zastanawiam się, co możemy tutaj odkryć podczas 2-godzinnego teleklasy, która będzie, co możemy otrzymać, na co możemy się otworzyć, kreując w tej rzeczywistości, co wykreuje więcej świadomości, więcej dla Ciebie. Co jeszcze jest możliwe? My mamy niesamowite tutaj tak naprawdę wspaniałą rzecz na tej ziemi, którą nazywamy naszym ciałem. My go używamy, my go męczymy, my go zamęczamy. Więc, a zamiast używać ich, żeby kreować więcej, dokładnie, więc co by było, gdybyśmy zaprosili nasze ciało do kreacji naszego życia? Nikt nas tego nie nauczył w tej rzeczywistości, że tak naprawdę, co my tutaj robimy? My patrzymy na nasze ciało, po prostu uważamy, że to jest normalne, że mamy ciało, że mamy patrzymy na tą przyjemność, którą mamy w tej rzeczywistości i myślimy, że
Po prostu pomyślimy, okej, mamy ciało i tak mamy ciało, po prostu traktujemy je z góry, bo je po prostu mamy. Co by było, gdybyśmy nie mieli ciała, wyobraźcie sobie, co byśmy mogli otrzymać? Czy mielibyśmy seks? Nie. Więc jakie wspaniałe prezenty, jakie olbrzymi, jakim wkładem nasze ciała są dla nas, co posiadają, jakim prezentem są dla nas ciała, żeby wykreować tę orgazmistyczną, smaczną energię. Wyobraź sobie, popatrzmy sobie na to, na Gary'ego, ale na Dane. Oni są cały czas tą energią. I jak jesteś z nimi, to Twoje ciało również jest razem z nimi, takie samo razem z nimi. Dlatego Twoje ciało, że Twoje ciało pragnie być tym. Jest cały czas podekscytowane, jest smaczne, jesteś tą energią. Gdybyś był tą energią przez cały czas, to co byś był w stanie wykreować? I to jest pytanie, które ja bym chciała tak naprawdę przypatrzeć się temu. I co powstrzymuje Cię przed tym, żebyś była sobą? Co jest jeszcze możliwe ponad tym, ponad orgazmistyczne kreowanie? Co mógłbyś tak naprawdę odkryć i co jest dla Ciebie dostępne? Gdybyśmy się z tym bawili po prostu. Mówisz o tym, o przyjemnościach ciała i co jest ponad orgazmem. Mówimy tutaj o tych słowach, gdzie jest przyjemność, orgazm, jest tam dużo energii, która jest tam dołączona do tego. Ale myśmy w tej rzeczywistości byli edukowani na temat tego wszystkiego i że to nie jest prawdziwe. Kiedy ja mówię słowo przyjemność, jest tam energia, która się pod tym kryje i to jest takie coś dziwnego. Dlatego, że wszystkie te kłamstwa i miskoncepcje, że były demonizowane, dlatego, że a my nie zwracamy uwagi tak naprawdę na nasze ciała i nie pozwala się nam mówić o seksie, kiedy mówi się o seksie, że jedyne kiedy możesz mieć seks, to musisz wyjść za mąż i po prostu nie możesz się za bardzo cieszyć tym seksem. To jest dokładnie to, ja dorastałam w takich wartościach. To, co w mojej rodzinie się liczyło, to rozum. Jak masz rozum, jak masz wiedzę, to wtedy się liczysz. Moja rodzina funkcjonuje dokładnie od szyi w górę, tylko sama głowa. I ja byłam tą czarną owieczką w mojej rodzinie i wszystko, co się pod tym kryje, teraz jeszcze odkreuje. I ciągle poszukiwałam, co się dzieje z moim ciałem, co jeszcze jest dla mnie możliwe, co jeszcze jest tutaj. W jaki sposób powinnam ruszać moim ciałem, w taki sposób, w jaki moje ciało tego pragnie. Co dla mnie jest przyjemnością, co jest przyjemnością dla Twojego ciała. Nie ma pozytywne, negatywne, dobre, złe. Nie ma niczego. Patrzę na tą energię ukrywania się, ich sekretów, czyli ukrywania tego, co jest dla Ciebie przyjemnością, ponieważ nie chcesz być oceniana. I coś, co zablokowałaś swoje ciało i nie idziesz tam i dokładnie ukrywasz się. To jest dokładnie coś olbrzymiego dla mnie personalnie, nad czym pracuję i na co patrzę i niszczę i odkreuję wszystko to, co kreuję. To właśnie. I wybrałam to ciało
po coś w tej rzeczywistości. Ja wykreowałam je po coś, dokładnie. I to coś mi przychodzi do głowy. To, co jeśli Gary mówi, jeśli my nie zatrudnimy w cudzysłowie naszych ciał do naszego życia, wówczas będziemy się zakleszczać i zaczniemy być, nie będziemy mogli się ruszać porządnie, dobrze. Musicie po prostu pozwolić swoim ciałom, żeby miały przyjemność, żeby były żywe, żeby nasze ciała były żywe. Żeby krew przepływała przez nasze ciało. Wiecie o tym, że cały czas oddychamy, że nasze włosy rosną non-stop, że nasza skóra się cały czas odnawia, nasza skóra jest żywa. Więc, czy my pozwalamy sobie, żeby mieć to życie, tą żywotność sobie cały czas i czy używamy tego? Nie chodzi o to, teraz pójdę sobie i będę uprawiać seks. Okej, możesz, jeśli twoje ciało tego potrzebuje, okej, nie ma sprawy. Więc jakie są możliwości, żeby też mieć lekkość w tym i zadawać pytania, czy to będzie dla mnie radość, co to wykreuje, żeby mieć tą świadomość i świadomość swoich wyborów, wszystkich wyborów i rozmawiać ze swoim ciałem. I dla mnie jest jeszcze coś, że jest dużo projekcji na temat, w jaki sposób ma wyglądać ciało, jak ma wyglądać, jak się ma ubrać, jaki powinna wyglądać i tak dalej, i tak dalej. W tym społeczeństwie jest mnóstwo zasad, cały ten marketing, wszystko, cała ta energia i informacja, którą my otrzymujemy, którą jesteśmy świadomi, czasem nawet nieświadomie, to co wybieramy. Jest dużo takich rzeczy, które się pojawiają właśnie w ten sposób. Więc kim tak naprawdę chcesz być swoim ciałem? I czasem tak naprawdę jest to zupełnie nie przystanie do tego, co mówi nasze społeczeństwo, kim ty chcesz być ze swoim ciałem. Tak. To, co się pojawia u mnie, kiedy to mówisz, to są te oceny. Co by było, gdyby nie było ocen na temat ciała? Koniec. I wszystkie projekcje i oczekiwania bazują na ocenach po prostu. Czy piękny to jest ocena, brzydki to jest ocena. Co by było, gdybyśmy mieli po prostu wdzięczność dla naszych ciał, wdzięczność dla magii, którą one są. I co by było, gdybyśmy nie oceniali cudzych ciał i gdybyśmy nie oceniali naszego ciała? Co by było możliwe i co by było dla nas dostępne? Dokładnie. No, całkiem nowa rzeczywistość. I myślę, że i tego zostaliśmy nauczeni, żeby oceniać nasze ciała. Popatrzcie na kulturę, która w tej chwili co kreuje dookoła ciał. Dla kobiet i dla mężczyzn. Musisz wyglądać tak i tak. Musisz założyć to i tamto. To są wszystko oceny. I świadomość. A świadomość zawiera wszystko, również oceny. Tak naprawdę. Świadomość zawiera wszystko i nie ocenia nic. Również zawiera nasze oceny naszego ciała, to jak oceniamy siebie. Więc jeśli my oceniamy przyjemność, albo orgazmy, albo orgazmistyczną odczucia, I zamiast, gdybyśmy tego nie oceniali, wiecie, jakbyśmy mieli dużo radości, wiecie, moglibyśmy się obudzić i powiedzieć tak. Dokładnie.
Gdybyś mogła powiedzieć jakąś świadomość, dać jakąś świadomość na temat ciał komu, ludziom tutaj, którzy słuchają tej teleklasy, co to by było? To pytanie, które się ciągle pojawia. Co by było? Co zdecydowaliśmy i zdefiniowaliśmy, czym jest orgazm, co powstrzymuje nas przed otrzymywaniem, wszystko, co się pod tym kryje, teraz z czym kreujemy. I na teleklasie będziemy używać wszystkich. Będziemy używać wszystkich narzędzi Access Consciousness. Gdybyś powiedzieć mi 6 lat temu, że będę rozmawiać na temat orgazmu, na pewno bym ci nie uwierzyła. A teraz... what's the word? It's thanks to the tools of Access Consciousness. Ja po prostu robię to dzięki narzędziom Access Consciousness. Otworzyłam się i jestem tym, kim jestem. Możemy oczyścić wszystkie śmieci, które są dookoła nas. Wszystko, co dotyczy ciała i różnych innych tematów, o których będziemy rozmawiać. Jestem bardzo podekscytowana, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się pojawi podczas tej teleklasy i w jaki sposób, o czym będziemy mówić, co jeszcze jest możliwe. To jest wspaniałe. To będzie Zoom i będziemy kręcić z tego wideo, więc będziemy również audio. Awesome, absolutely. Tak, dokładnie. Clearing loops and a PDF, i będziemy mieli PDF z odkrywaniami, tak. So many different ways. Jest tak dużo różnych rzeczy. Jest tak dużo informacji na ten temat. Tak. Wiesz co? Jak twoje życie będzie wyglądało? Za rok, za 5 lat, za 10 lat. Jeśli gdybyś zechciał otworzyć się na swoje ciało, na otrzymywanie wszystkiego i kreowanie. Co byś wykreował? Gdybyś miał totalną jasność tego, co jest możliwe. Zobaczmy, co się pojawi. Wow, well, I'm excited, and like you, if someone had told me I'd be interviewing you, ktoś by powiedział mi, że ja będę robić z tobą wywiad na temat seksu i orgazmu, w życiu bym nie powierzył. Dokładnie. So for anyone out there across the world, for you and your body, if you'd like to join Patty on Beyond Orgasms, na teleklasę Ponad orgazmem, it's going to be 2 hours in length, so that's 11 a.m. till 1 p.m. PST. I czasu polskiego to będzie o 10 w nocy, 4 maja. 2 hours. 2 godziny teleklasy. I będziemy na pewno to komunikować na Facebooku i na Google Hangoucie. Patty, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. I jak może być jeszcze lepiej? Jestem bardzo podekscytowana. I zobaczymy, co ta klasa wykreuje. Nie wiem, co ta klasa wykreuje, ale wiecie co? Jakie są możliwości? Dokładnie. Awesome. Wspaniale. Well, thank you and your body Dziękuję so Ci much. bardzo i Twojemu ciału bardzo mocno.